Wiem, jak lubicie zbiorniki bezobsługowe. Dzisiaj będzie dla Was coś wyjątkowego. Tak na dobrą sprawę nie musisz się nic martwić, tylko guzik i samoleci. Dokładnie. Pierwszy czujnik odpowiedzialny za poziom po prostu wody w akwarium. Tu mamy zbiornik do automatycznej dolewki. Akwarium 570 litrów, stoi już od roku i jest tak ustawione, tak wysterowane, żeby właśnie było przy nim jak najmniej pracy. Właściciel zbiornika, z którym za chwilę będziemy rozmawiać, często ma wyjazdy, długo go nie ma w domu, zbiornik musi w ten czas działać sam. Zbiornik jest dużych rozmiarów i tak duże zbiorniki trochę łatwiej jest nam ustawić, żeby osiągnęły tą równowagę biologiczną i żeby właśnie działały same. Mamy pomieszane rośliny, bo są nie tylko rośliny wolno rosnące, jak anubias, ale mamy również rośliny szybko rosnące, rotalne, tak samo bardzo ładnie powyrastaną. I z tyłu, gdzie nie idzie, anubiasy, reszta anubiasów i mikrozorium widzę. I kilka odmian łodgowców, również tutaj przywiezionych z nasion ze Stanów. Alternaterę, która dość mocno poprzerastała. Pierwszy plan, kryptokoryla po boku, a na środku już mamy Elearisa i stado pasących się krewetek. Na początku ich nie było widać, ale jak się przyjrzycie, to zobaczycie, jak tutaj jest ich dużo. Całe podłoże się rusza i wyjadają tutaj powolutku ten glon. Witam Cię, Patryku. Cześć. Witam Patryka. Jego zbiornik, jak zrobiłeś, że on jest bezobsługowy? Starałem się po prostu maksymalnie zrobić automatyzację ze względu na moje wyjazdy, a u mnie domownicy niestety za bardzo się nie interesują tym hobby i często się bywały po prostu problemy, jak mnie nie było i musiałem maksymalnie zrobić, żeby było jak najmniej obsługowy. No, wiadomo, że podmiany, które po prostu muszę wykonać, no to robię to ręcznie. Raczej ręcznie, no wężyk wkładam i do łazienki po prostu wąż i mi spuszcza po prostu całą wodę, tyle ile popłyje, to tyle mi wody po prostu spuszcza mi po prostu do kanalizy. No a powrót wraca już po prostu automatycznie po filtrze odwrócone osmozy do zbiornika przez automatyczną dolewkę do akwarium. No, to faktem, że to trwa troszkę długo, no bo średnio około 5 godzin po prostu nalanie tego zbiornika do pełna. Ale 5 godzin nie wymieniasz całości, bo przecież... Nie, po prostu jest gdzieś po prostu 1/3 zawartości akwarium, tak mi się spuści tak po prostu ten, no i to w tym momencie to tak czyszczenie po prostu takie gruntowe akwarium, a potem czekanie aż się naleje. Jeszcze właśnie ważny aspekt, powiedzmy o tym, bo zbiornik tak ustawiłeś, on, no widać, że w niektórych miejscach są jakieś niedoskonałości, ale to też ma swoje uroki, ale niejednokrotnie nie macie w domu przez miesiąc czasu na przykład, bo masz takie wyjazdy. Tak, mam takie wyjazdy, no to przed wyjazdami samymi to staram się po prostu zrobić troszkę większą podmianę i z automatu przyciąć maksymalnie ile się da, po prostu żeby przez ten miesiąc nie trzeba było nic zrobić. Dobrze, zerknijmy pod spód, pokaż nam co tam masz, jak to zrobiłeś, bo w momencie kiedy nie macie w domu, to problem jest z odparowaniem wody. Dokładnie. Bo mówiłeś, że tam nawet kilka centymetrów, jak jest ciepło, potrafi wyparować w ciągu... No w ciągu tygodnia, jak kiedyś przeliczyłem, to około 15 litrów po prostu wody jest w stanie, tym bardziej, że to jest zbiornik otwarty. On nie jest przykryty, także całe parowanie po prostu wychodzi to na pokój i dlatego zmuszony byłem do automatycznej dolewki, może i ze względu na to, że byłem posiadaczem morskiego akwarium, gdzie tam musi być stabilny system zasolenia. No i z automatu wykorzystałem po prostu te automatyczne dolewki do słodkowodnego, bo czemu nie może być sprzęt po prostu z morskiego wykorzystany w słodkowodnym, tak? To akwarium robi naprawdę wrażenie, jak się wchodzi, bo jest ogromny pokój, w którym się znajdujemy, nie jest właśnie za duży i stoi tutaj taki kolos akwarium prawie 520, pomyliłem się na początku, 520 litrów. 540 litrów. 540 litrów, taki kolos. I no zobaczcie sami zresztą. Zbiornik jest na zamówienie zrobiony, bo on jest 1,80 m długi, 60 wysoki i 50 głęboki. No, pierwszy zamysł był, żeby było 60 głęboki, no ale jakbym zrobił po prostu te 10 cm, to już by wejście po prostu do pokoju, no troszkę by było mało miejsca. Tak, byłoby utrudnione, a tak jest, jak się wchodzi, to taki efekt wow daje.
Znaczy jest bardziej taką panoramą zrobiono niż normalną kostkę albo coś w tym stylu. I tu mamy właśnie ten system, o którym mi wspominałeś wcześniej, tak? Rurki, jakbyś mi opowiedział. Znaczy tak, tu mamy pierwszy czujnik odpowiedzialny za poziom po prostu wody w akwarium. Tu mamy sondę pH, który stary mierzy po prostu pH w zbiorniku. Następne to są kolejne dwie, to są nawozy do roślin, a ostatni jest zastosowany do automatycznej dolewki. Natomiast tu za karmikiem mamy po prostu dodatkowy czujnik zabezpieczający po prostu przed przelaniem wody, żeby w razie czego wyłączyło po prostu dopływ wody z zbiornika z czystą wodą. Z tą dolewką. I nawozy też są automatyczne, myślałem, że nie nawozisz. Tak, nawożę ten, bo zostało mi akurat automatyczny dozownik po prostu pomorskim, który zastosowałem po prostu go do nawożenia akwarium. I teraz zerknijmy tutaj. Co masz pod maską? Jest tak, mamy tutaj komputer pH, który mi steruje całym elektrozaworem i dwutlenkiem węgla, bo stosuję dwutlenek węgla ze względu na to, żeby obniżyć pH w zbiorniku, bo po podmianach często to ja mam 7 pH. Nie spada mi samoczynnie, tylko po prostu rośnie. No takie mamy w kranie, bo mieszkamy w jednym miejscu. Dokładnie. Niedaleko siebie mieszkamy. No ja się staram po prostu mieć troszkę niższe ze względu na krewetki. Utrzymuję na 6,5 pH i tak mi się to utrzymuje. To jest 20-litrowy baniak, który jest troszkę przerobiony. Tu mamy do automatycznej dolewki. Pływak jest podłączony także do ciśnieniowego zaworu, że odłącza po prostu mi dopływ wody, jeżeli się napełni zbiornik do pełna. Jak ten zbiornik się napełni do pełna, to też jest automat, tak? Tak, to też się wyłącza po prostu z automatu dozowanie, bo jest na zaworze jest po prostu zawór jest podłączony przy filtrze RO. Jest zawór, który po prostu załączy tą wodę i się z automatu napełnia ten baniaczek. To tak na dobrą sprawę nie musisz się nic martwić, tylko guzik i samo leci. Dokładnie. Dokładnie, także nie ingeruję w to. No tu mam po prostu na te gniazdka po Wi-Fi, które po prostu mogę ustawić się, że tam co drugi dzień, wydaje się chyba co drugi dzień mi się załącza po prostu uzupełnianie wody RO. Żeby jednak, bo woda RO niestety nieszczęsna przy takich ciśnieniach w blokach jest, że długo się napełnia. No to także wolę co drugi dzień bym się uzupełniał systematycznie, żeby ten baniak jednak był pełny. Tym bardziej, że ten baniak też służy do zasilania zraszaczy, które są nad zbiornikiem do zraszania po prostu roślin, które są nad akwarium. Bo to jest jedna i ta sama woda. Tak samo też ta woda jest też zastosowana do podlewania tej całej donicy, która też jest po automatycznych dozowniku. Tam są wężyki przypuszczane, że on też sporadycznie po prostu napuszcza, żeby było wilgotne podłoże. A to hydroponikę masz, nie? To nie jest hydroponika, to jest po prostu tylko doniczka i chodzi o to, żeby po prostu było zielone na akwarium. I światło tak samo masz dostosowane? Tak, światło jest też pod ten, nie będę załączać, bo się po prostu tutaj zrobi jasno, jak nie wiadomo co, w ciągu dnia. Możemy na chwilę później podłączyć. Złapiemy przebitki później, pokażę. Ale potem przebitki, dokładnie. Co z wilgocią? Nie martwisz się o wilgoć? Nie ma tam wilgoci, doniczka jest, bo tam jest to wszystko jest zabezpieczone. Ściana ogólnie jest zrobiony beton, który jest pokryty dodatkowo lakierem, który jest stosowany do betonu. Po prostu ta woda spływa po tej ścianie. Natomiast tam nie mam z tyłu po prostu mi nie leci. Ale ogólnie od parowania wody też nie martwisz się, że coś nie będzie? Ma tu, jest cyrkulacja tu w domu, w pokoju jest taka cyrkulacja powietrza, że na wielu okresach pozamykany to są wywiewniki, które po prostu nie miałem sytuacji, żeby mi tutaj za dużo, żeby było duchota, jak to się gada. No właśnie często jest po prostu taka duchota się robi, nie? Czuć po prostu tą wodą, nie? No to właśnie nie czuć tą wodą. Powiedz mi, akwarium na substracie, na czym to stoi? Akwarium ogólnie jest tak, że wykorzystałem cały piasek po paletkach, bo był piasek. Trochę piasku odjąłem. I w sumie ten piasek jest bardziej z tyłu, natomiast na górę jest zrobiony substrat aktywny. To było właśnie w zeszłym roku. Jakieś takie nowe żwało wyszło, po prostu te chińskie podłoża, nie pamiętam jak to się nazywało.
No ale nie narzekam na te podłoże, bo bardzo fajne to podłoże, nie? I rośliny po prostu śmigają równo, nie? Tak, tu widać zresztą, że tutaj widać piasek już jest, że już się przyszła szyba, to po prostu już się przebiją, nie? Do tego piasku. No ale tak, to jest piasek i jest właśnie ten substrat, aktywne podłoże. Filtracji masz jeden kubeł tylko? Tak, jeden kubek, bo w zeszłym roku... Kubek sporych rozmiarów i daje radę, ale przepływy widzę 4. Są tak, bo są dwa dopływy i dwa wypływy. Nie? Ja teoretycznie mam, tu jest 10 wskaźnik do 10, to jak no, mam ustawiony ten zbiornik na 4, także no nie wiem ile to będzie, 40%, bo minimalne to tu jest 30% w tym kubełku. No to 4 kreski to podejrzewam, to będzie około 40. No, ale 50. przepływ wody widzę jest fajny, rusza się. Tak, no też tutaj nawet nie żądam tego, żeby tu było pralka, No, pralka bo by się te ryby, zrobiła, tak, bo te ryby po prostu tym, no mogę pokazać jak to wygląda przy maksymalnym prądzie, bo to jest jednak filtr do 1500 litrów, nie? No za chwilę się rozpędzi, bo musi taki miękki start po prostu, nie? Że on nie jest tak, że od razu po prostu z góry wybucha, ale za chwilę głupiki zaczną po prostu już. No, a nie zrobi się brud jakiś w akwarium, bo żebyśmy zdążyli później przebitki. Znaczy może się zrobić, nie? Tak. Dlatego nie Bo powinno, bo już jest woda wyczyszczone, zaczyna. nie? Jest wyczyszczony filtr, także... Po podmianach zawsze stosuję po prostu przy podmiankach, to wrzucam tabletki soli. Ze względu na krewetki po prostu Amano. Ale tabletki soli, jakiej soli? Zwykłą sól po prostu do odkamieniania. Wrzucam normalnie ten, żeby po prostu obniżyć stres, zamiast po prostu tak zwany soli malachitowy, to po prostu zwykłą sól po prostu, które się w domach do filtrów stosuje. One lekko soli dają, nie szkodzą w niczym, a no, na moje może szczęście albo nieszczęście, no Amano, który miał 10 sztuk, już mam po prostu około 15 sztuk, nie? Czyli coś się rozmnożyło, mimo to, że domowe w warunkach nie są rozmnażalne, no chyba, że się im Zasolenie, minimalne zasolenie jednak wystarczyło, żeby... Tak, żeby one te młode, bo to głównie także Amano te młode tylko pobierają ta sól, nie? Bo starsze już nie, natomiast młode krewetki Amano no, muszą mieć do wzrostu właśnie tą sól. Tak, testy jakoś szczególnie, czy... Akurat ja kupiłem to ze względu na morskie akwarium, żeby mieć po prostu bardziej precyzyjniejsze pomiary. No, mam tu parę testów, które no, obecnie już nie używam, nie? Robisz? Nie robisz. Tak, robię testy i robię po prostu bez tych, wiadomo, wapnia, magnezu, no bo to jest tutaj bezsensowne. Natomiast pozostałe testy normalnie funkcjonują też i w słodkowodnym akwarium, także bez problemu się zrobi testy tak jak ten. Mam przynajmniej do sprawdzenia sądy pH, bo tu mam też do pomiaru pH i są jednoznaczne, także mogę sprawdzić i urządzenie i po prostu sonda. A nawozisz jakoś szczególnie pojedynczymi tymi pierwiastkami, czy masz skondensowane? Znaczy mam dwa mikro i makroelementy. Czyli skondensowane, Tak, żeby... podstawowe, po prostu standardowe można powiedzieć. No bo wiadomo, dwutlenek węgla mi tak z butli idzie, a te po prostu no, uzupełnienie, tak. Nic poza tym. Jakbym może więcej stosował tej chemii, to po prostu bym miał większe problemy już później, jakby mnie nie było. No tak, było, to jak się rozreguluje, tak, to nie wiadomo, jak się rodzaj automatycznej no. podmiance, to już nie wiadomo jak to by było. Tak. Jak długo świecisz na dzień? Akwarium mi się załącza, jak dobrze kojarzę, to ma środkowe lampa, które tu jest na środku, to jest takie doświetlający środek, tak. Może ta tuniczka wezmę. Ona mi się załącza po prostu rano, przed załączeniem głównego zbiornika. To jest chyba 9:30, o 10:00 zaczynają mi świecić. Ale ona chyba taka niezbyt duża. Nie, ona jest po prostu tylko takie, można powiedzieć, takie przejściowe, taki wschód-zachód, że zrobię coś w tym stylu. To teraz się świeci cały czas ze względu na te półki, które tutaj mam zastosowane, na tą doniczkę jedną. Bo tak to ona się świeciła tylko rano i wieczór, przed zgaszeniem i przy oświeceniu tego głównego akwarium światła. Natomiast lampy świecą na 60%, to nie jest jeszcze 100%. Te lampy doświetlają? Te świecą mi tylko 2 godziny w ciągu dnia, to jest rano właśnie, jak niby takie można imitację zrobić tego najmocniejszego słońca. Nie chcę dłużej świecić ze względu na rośliny, bo brną po prostu do tego światła i to niemiłosiernie, nie?
No ale to też może być powodem tu, że mogą po prostu lekkie glony po prostu wyskakiwać w akwarium tutaj. Z życia gupiki same proste rybki i razborki. Znaczy tak, są rozbory galaksy, bo wstępnie zbiornik miał być tylko rozbory galaksy. Jest ich tu, miało być 105 sztuk, nie widać ich. I tyle tu jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale było, tak? Ale było na pewno, bo że kupował z kilku źródeł, żeby nie było z jednego źródła. Jest też 10 sumików szklistych, które teoretycznie mogę Ci pokazać, Kamil, że jest tutaj. Jeden był tutaj. Przy filtrze często po prostu siedzi. O, jest. Jest, no jest. Jest 10 sztuk, one są za tą buszem, tutaj jest pochowane. Także wiem, że są. Ale nie wychodzą, że rozczarowany po prostu tymi rybami, bo są bardzo ładne, przezroczyste. No i tak Coś padło musi na im to, nie że te pasować, kupiki że po tak prostu, się nie? chowają. To, myślę, że po prostu za dużo światła. One nie lubią właśnie intensywności światła i nie wychodzą, nie? One jak się już ściemnią albo coś, to normalnie wychodzą. Jak już ta jedna lampka przykładowo świeci, nie? To coś tam wychodzi, nie? No, mnie się wydaje, że za dużo światła, ale nie mogę zmniejszyć światła, no bo rośliny nie pójdą. Nie? Ale wydaje mi się, że przyciąłeś to zdjęcie, co mi pokazywałeś, to tam aż wychodziły te Tak, rośliny bo z ja tego. po prostu miał tutaj po prostu dużo po prostu tego zielonego, tak, bo ja musiał polikwidować to, bo za dużo już tego było. Ta trawa, to wszystko też jak poprzycinał trochę, no bo to już było po prostu, no to było z jednej strony, z drugiej strony takie długie pędy, to miało po 1,5 metra gdzieś długości, to musiał trochę to ścisnąć, bo po prostu za dużo już tego było, to już po prostu było więcej cienia niż po prostu tego światła w tym akwarium. No ja znowu lubię Anubiasy też jak przyciąłem ostatnio, Anubiasy przede wszystkim, tutaj z tej strony Anubiasa przyciąłem, tutaj przyciąłem Anubiasa, bo też to się rozrasta bardzo szybko, nie? Anubias ci szybko się rozrasta? Tak, ten duży, bo tu mam tego małego, tego drobnego lana, to jest taki, jest spokojny, ale te to na potęgę. No, ale wielkie, takich nawet bym u siebie nie wsadził do akwarium, bo To są bardzo dużo właśnie, No, bo liść one są potężne. jak pół dłoni. To było teoretycznie na początku, jak to było wkładane, to była jedna taka malutko szczepka, nie? To też w sumie odzyskała jakąś dołek, w sumie z powrotem wróciła do mnie. no słyszałem, że takie gratisowe Tak, najlepiej tak. rosną. Ja też mam mech, który mam 13 lat i dostałem gratisie, jak kupowałem pierwsze rośliny i do tej pory mam w każdym zbiorniku. Dobra, Patryku, dziękuję Ci za to, że mnie zaprosiłeś. Nie ma za co. Super zbiorniczek. Dzięki.